Jest tylko jedna możliwość dostania się na Mierzeję Kurońską, prom z Kłajpedy. Przeprawa trwa kilka minut i za samochód osobowy z pasażerami trzeba zapłacić w obie strony 23 euro. Na lewo od promu jadąc w kierunku miasteczka Nida trzeba zapłacić dodatkowo 10 euro od samochodu za wjazd na teren Parku Narodowego. Gdy pojedziemy na prawo w kierunku Muzeum Morskiego, opłaty takiej nie trzeba wnosić. Trzeba tylko pamiętać, że muzeum jest nieczynne w poniedziałki i wtorki. Ale jest też ciekawa ekspozycja zewnętrzna dostępna również w te dni za darmo. W połowie drogi do Nidy jest według mnie ciekawsze miasteczko Juotkrante z oryginalnymi starymi zabudowaniami. Nida jest już bardziej komercyjna i nowoczesna. Na objazd Mierzei samochodem starczy minimum pół dnia. Kłajpeda jest kameralnym miastem, w którym wyczuwa się przedwojenny portowy klimat. Można je spokojnie zwiedzić przez pół dnia. Czyli cały dzień wystarczy, aby samochodem objechać Mierzeję Kurońską, a potem zwiedzić stare miasto Kłajpedy. Wszystko jest w zasięgu pieszej wędrówki. Znajdzie się też czas na odwiedzenie cukierni czy restauracji. Mają przystępne ceny, nieco niższe niż w Polsce, a różnorodność potraw jest duża. W drodze do Rygi odwiedziliśmy kilka interesujących miejsc. Jednym z nich jest Góra Krzyży, gdzie przybywają z krzyżami pielgrzymi z całej Europy, a nawet świata. Zostawiając je tutaj, jest dużo krzyży z Polski. Drugim takim miejscem był zamek Bauskas, już na terenie Łotwy. Pierwotnie zwany zamkiem w Bowsku. Ciekawie położony na cyplu pomiędzy dwiema rzekami Musza i Niemenek. Jest typowo dla tych krajów dosyć agresywnie odnowiony. Wystrój wnętrz niewiele ma wspólnego z epoką, z jakiej pochodzi, ale jest bardzo urokliwy i ciekawy i stanowi jedną z najważniejszych atrakcji na Łotwie. Zamek zaczął budować w 1443 roku zakon kawalerów mieczowych. Jest w całości udostępniony do zwiedzania. Trzeba na to przeznaczyć godzinę do 2.
Trzecim miejscem, jakie odwiedziliśmy w drodze do Rygi, był Pałac Rundale. Równie mocno odnowiony co zamek Bauskas, ale już z bardziej adekwatnymi do epoki wnętrzami. Pałac został zaprojektowany przez tego samego architekta, który zaprojektował Pałac Zimowy w Petersburgu. Budowa ruszyła w 1736 roku. Była to letnia rezydencja księcia Kurlandii i Semigalii Ernsta von Birona. Jeden z najważniejszych zabytków na Łotwie, zwany łotewskim Wersalem, wraz z jak widać pięknym ogrodem udostępniony do zwiedzania. W czasie lotu dronem dosyć często padał deszcz, ale dzięki temu udało się zarejestrować ciekawą tęczę. Ryga, stolica Łotwy, to głównie interesująca starówka widoczna po drugiej stronie rzeki Daugava. Rzeka po chwili uchodzi do Bałtyku, dzięki czemu pełnomorskie statki mogą wpływać prawie do centrum miasta. Na zdjęciach widać najciekawsze miejsca Starego Miasta, pół dnia to minimum na jego zwiedzanie. Hale targowe mieszczą się w byłych hangarach sterowców cepelinów z czasów I wojny światowej i są jednymi z największych w Europie. Można je zostawić na koniec zwiedzania, aby coś tutaj przekąsić. Czynne są do 18.
Południowa część Rygi też ma kilka ciekawych miejsc. Cerkiew czy słynne secesyjne kamienice. Nasz hotel miał ciekawą recepcję, jako żywe akwarium. Następnego dnia w drodze do Tallina odwiedziliśmy skansen i muzeum motoryzacyjne. Są w tym samym rejonie przy drodze wylotowej z Rygi w kierunku północnym. Na spokojne zwiedzanie skansenu trzeba przeznaczyć minimum 2 godziny, bo to rozległy teren. Gdyby ktoś nie miał czasu, to ciekawszym wydaje się muzeum motoryzacyjne, bo znajduje się tam unikalna tzw. kolekcja kremlowska, ale nie tylko. To jest Rolls-Royce Silver, który został rozbity przez Breżniewa w 1980 roku pod Moskwą w zderzeniu z ciężarówką. Na pierwszym planie parlament Estonii w zamku Toompea z wieżą Długi Herman.
Dalej po prawej Sobór Świętego Aleksandra Nevskiego i Stare Miasto na wzgórzu w całej okazałości. Na niespokojne zwiedzanie Starego Miasta w Tallinie trzeba przeznaczyć cały dzień. Na koniec dnia znaleźliśmy tanią, ale bardzo dobrą restaurację w rejonie Starówki, która prawdopodobnie nieświadomie posługuje się znakiem Polski Walczącej. Najlepiej następnego dnia przed południem warto odwiedzić Muzeum Morskie w Tallinie, które jest położone w północnej części miasta nad morzem. Uznać można je za ciekawe i wyjątkowe z powodu okrętu podwodnego wewnątrz głównego budynku. Pozostała część ekspozycji wydaje się nudna, trochę naciągana i mniej niż typowa dla tego typu muzeów,
przy wysokiej cenie biletów 20 euro. Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni jest o wiele ciekawsze, tańsze i też posiada okręt podwodny, tyle że na zewnątrz.